Cześć, tu Valencianistas z AppGallery. Witam Was z serwera testowego PTR. Deweloperzy wrzucili nam kolejną porcję schematów, części, fiolek doświadczenia i fragmentów naszego behemota. W związku z tym postanowiłem rozbudować swojego olbrzyma i porównać statystyki w wydarzeniu ataku na zakażoną małpę. Przed dzisiejszymi ulepszeniami posiadałem behemota MK1 na poziomie 5 z pancerzem Havoc 1 oraz z jedną umiejętnością na poziomie 6 i jedną na poziomie 1. Nic ponadto. Przyspieszyłem wideo o 500%, ponieważ zanudziłbym Was na śmierć czasem potrzebnym na ulepszenie umiejętności naszego szympansa. A może goryla. Czy Wam również behemot przypomina Ozaru, czyli księżycowego potwora z mangi Dragon Ball? Okej, a więc zaczynajmy. Jak pewnie zauważyliście, liczba materiałów potrzebna do ulepszeń jest absurdalnie duża. Mając do dyspozycji ogromną ilość materiałów, wystarczyło poświęcić trochę czasu na dokonanie stosownych upgrade'ów. Czy wiecie, ile czasu zajęło mi samo klikanie i ulepszanie umiejętności behemota? 15 minut. Tak, mając do dyspozycji ogromną ilość surowców, nie musząc ich zbierać, tylko po prostu klikanie i ulepszanie. To zajęło aż 15 minut. Dlatego nie chciałem Was zanudzać, bo gdyby film miał odzwierciedlać czas rzeczywisty, to trwałby nie 5, a 30 minut. Jeśli uważacie, że drzewo do rozbudowy jednostek T11 jest duże i wymagające, to pora odwrócić wzrok od drzewa ulepszeń umiejętności behemota. Tak będzie lepiej dla Waszych nerwów. Nie dość, że wymaga gigantycznych ilości materiałów, to dodatkowo jest przeogromne. Nasz zmutowany na wpół mechaniczny King Kong posiada 5 umiejętności głównych: tarczę elektromagnetyczną, niszczycielski promień, ostrzał artyleryjski, dominującą aurę, gniewny grzmot. I tak na przykład talenty tarcza elektromagnetyczna posiada 15 poziomów. Każdy poziom składa się z 16 podpoziomów, co daje nam łącznie 240 ulepszeń umiejętności tylko dla jednego talentu. Niech to pokaże nam skalę inwestycji, która nas niedługo czeka. Chcę dodać, że oprócz wymienionych wcześniej 5 głównych umiejętności, nasz zwierzak posiada również umiejętności poboczne, również potrzebne do rozbudowy i bynajmniej nie jednopoziomowe. Część umiejętności pobocznych składa się z 5 poziomów, a z kolei inne są 12-poziomowe. I przypominam, każdy poziom to 16 podpoziomów. Teraz o tym, czym są te umiejętności i co właściwie dają. Wyjaśnię to na podstawie talentu tarcza elektromagnetyczna. Po pierwsze, ulepszając umiejętności behemota, podnosimy różne statystyki oddziałów, takie jak np. obrona piechoty czy zabójczość łowców. Talent tarcza elektromagnetyczna sprawia, że behemot wyje do nieba co określoną liczbę tur, przyzywając tarczę energetyczną zasłaniającą wszystkich sojuszniczych żołnierzy, co by wskazywało na to, że działa to również w trakcie rajdów. Dodatkowo tworzy tarczę z 10% zdolnością do przyjmowania obrażeń behemota oraz drugą tarczę stałą o wartości 500 000 jednostek, która osłania całą piechotę biorącą udział w starciu. Jakby tego było mało, zasłania kolejną tarczą jeźdźców o wartości 10% oraz kolejna tarcza jest przeznaczona dla łowców i tutaj wartość tarczy to 8% wartości tarczy stałej, tej wymienionej wcześniej o wartości 500 000 jednostek. To wszystko otrzymujemy na pierwszym poziomie tego talentu. Poziom trzeci zwiększa tarczę dla behemota o kolejne 10%. Poziom szósty podnosi wartość stałej tarczy o 100 000 jednostek. Poziom 9 powoduje dodatkowe zwiększenie łącznej wartości tarczy o 10% obrażeń zadanych przez jeźdźców. Poziom 12 skraca czas odnowienia tarczy elektromagnetycznej o 1 turę, a poziom 15 zwiększa wszystkie premie tarczy elektromagnetycznej o 120%. Przypominam, że jest to opis tylko jednej umiejętności dla behemota. To prawdziwy game changer i prawdopodobnie State Reaper. O ile już teraz wymaksowany gracz ze statystykami ataków w okolicach 300% bez problemu poradzi sobie z graczami free-to-play, nawet takimi, którzy prowadzą swoje konta bardzo solidnie, tak przy wprowadzeniu takiego wzmocnienia ataku, statystyk oraz dodatkowych bonusów, to nawet gracze low spender czy nawet mid spender powinni zacząć myśleć o bańkach ochronnych dla swojej osady. A co Wy myślicie o tej nowince?